Chciałbym scharakteryzować na początek może przemysł czy część nawozową, która dla nas stanowi około 60% przychodów grupy kapitałowej. Tutaj mamy do czynienia jak gdyby z naturalnym rozwojem rynku, zwłaszcza jeśli mogę scharakteryzować pokrótce kwestię cen. Tutaj mamy w dalszym ciągu obserwujemy kroczące ceny w górę, tak jak to się zwykle odbywa pomiędzy lipcem a sezonem, który się rozpoczyna mniej więcej na przełomie lutego, marca, może luty już jest tym początkiem sezonu. W związku z tym mamy naturalny rozwój, jeśli chodzi o ten rynek od strony cen produktu, po korekcie, którą zaproponowaliśmy naszym dystrybutorom na początku lipca, która była na poziomie 12-14% w zależności od produktu. I mamy, myślę, że bardzo dobrą sytuację, zwłaszcza na terenie Polski, jeśli chodzi o nawozy. Tutaj jest w dalszym ciągu silna potrzeba, silny głód, zwłaszcza na nawozy azotowe. Przypomnę tylko, że mamy też tutaj jeszcze duży potencjał do wykorzystania, ponieważ jesteśmy w dalszym ciągu około 20-25% poniżej średniej europejskiej, jeśli chodzi o zużycie nawozów na hektar. Czyli mamy do czego jeszcze dążyć i możemy sobie wyznaczać dosyć ambitne cele, chociaż nie zależy to tylko od nas. Jesteśmy jednym z uczestników tego przemysłu nawozowego, aczkolwiek myślę, że najistotniejszym, jeśli chodzi o tą część nawozów azotowych. Uczestniczymy również w obszarze NPK-ów po przejęciu fosforów w poprzednim roku. I tutaj sytuacja jest, myślę, że generalnie dla producentów NPK-ów, nie tylko dla fosforów, jest troszeczkę gorsza w bieżącym roku, aczkolwiek też wierzymy w to, że kolejny sezon będzie dobrym rozwojem dla odbiorców tego nawozu. Czyli nie ma żadnych, wydaje się, zagrożeń, jeśli chodzi o tą część nawozową, która, przypomnę jeszcze raz, stanowi 60% naszej produkcji, naszych działań, jeśli chodzi o grupę kapitałową Puławy. Druga część chemiczna tu skupia się na dwóch podstawowych produktach, to jest kaprolaktam i melamina. W obu przypadkach mamy do czynienia z biznesem typu B2B, czyli sprzedajemy do producentów produktów, które powstają z wykorzystaniem kaprolaktamu i melaminy. Jeśli chodzi o odbiorców tych produktów, które muszą zużywać kaprolaktam i melaminę, musimy się odnieść i zauważyć, że mamy do czynienia ze stagnacją, jeśli chodzi o generalnie konsumpcję, rozwój konsumpcji na rynku globalnym i tą stagnację musimy uwzględniać jako też czynnik troszeczkę hamujący przyrost przychodów i przyrost marż, jeśli chodzi o właśnie tą część. Na sytuację na rynku kaprolaktamu i melaminy nie tylko ma wpływ strona popytowa, również strona podażowa. Tutaj akurat w przypadku zarówno jednego, jak i drugiego produktu mamy troszeczkę więcej podaży dostępnej na rynku globalnym z racji otwarcia i uruchomienia nowych instalacji, zarówno melaminowych, jak i kaprolaktamowych. I te wszystkie elementy powodują, że w obszarze chemii myślę, że też nie jest źle, aczkolwiek nie jest tak dobrze, jakbyśmy chcieli, żeby było.